Dobra, dotarłem do Afganistanu, kraju, o którym większość słyszała wyłącznie przez pryzmat wojennych nagłówków, kryzysu i medialnego strachu. Nigdy nie chciałem oceniać ludzi ani żadnego miejsca przez pryzmat mediów. Zawsze marzyłem, żeby przyjechać tu osobiście, dotknąć, poznać tą rzeczywistość i przekonać się na własne oczy, jak wygląda tutejsza codzienność. Dlatego po prostu spakowałem się i ruszyłem w drogę. Sam, bez przewodnika, bez gotowej trasy i bez bezpiecznej bańki w postaci zorganizowanej wycieczki. Chciałem po swojemu sprawdzić, jak naprawdę wygląda życie w miejscu, które większość świata spisała na straty i uważa, że jest jedno z najniebezpieczniejszych na Ziemi. Nie przyjechałem tu, żeby stawiać wyroki, ani oceniać ich życia z perspektywy mojego bezpiecznego miejsca zamieszkania. Przyjechałem pokazać wam ten kraj dokładnie takim, jakim sam go zobaczyłem. No dobra, i dotarłem do Termes, zameldowałem się w hostelu. Co prawda dzisiaj miałem jeszcze po tą wizę iść, ale przyjechałem o 11, znaczy bym dotarł, a do tego cały brudny, byłem spocony i tylko marzyłem o kąpieli, żeby położyć się, bo temperatura jest naprawdę mocna, jest prawie 40 stopni. A jeszcze Termes ponoć słynie właśnie, że to jest najgorętsze miasto w Uzbekistanie, że latem temperatury dochodzą nawet do 50 stopni. A więc odpuściłem i jutro sobie z samego rana pójdę na otwarcie ambasady o 9 godzinie i mam nadzieję, że załatwię wszystko i jutro udam się do Afganistanu. Tu proszę, jakiś handelek uliczny, kukurydza. Kukurydzy nie lubię, wiem, że większość lubi, ja nie lubię, a tu pani co ma? Ciasta. Proszę, można iść dalej. O, arbuziki. Arbuziki idealne ze słońca. Tu handalek jak u nas w Polsce. O, koszuleczki kiedyś w latach 90. Klapeczki. A tu proszę, o 7 rano każdy mecz ogląda. Uzbekistan gra z Kolumbią. 7 rano. Ta noc była ciężka, bo nie przespałem, gorąco, a tu taki mam, że tak powiem, radziecki pokój, delikatnie mówiąc. Zresztą co widać z tyłu, piękny obraz, pantera jakaś, czy nie wiem co to jest. Jest godzina 8 rano, ja już naszykowany, tylko jeszcze ząbki umyję. Otwierają ambasadę o godzinie 9, a więc lecę, będę tam stał, czekał już przed 9, żeby dostać tą wizę dzisiaj, bo nie ukrywam, że bardzo mi zależy, żeby ją dzisiaj dostać. A więc będę stał o 9 tam i czekał jak emerytki pod przychodnią w Polsce. Oczywiście nie obrażając emerytek, bo może któraś ogląda i czeka pod przychodnią. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, czekam na wizę. Mam nadzieję, że dostanę. Za bardzo nie mogę nagrywać, bo tu nie można z telefonem wchodzić, ale coś wam przemycę mniej więcej. No dobra, jestem pod ambasadą. Wszystko poszło sprawnie. Teraz muszę tylko do banku jechać, opłacić $130 i mam nadzieję, że wrócę i będzie wiza już. Długo to nie zajęło, bo zajęło około godzinkę, no dobra, 2 godzinki ze wszystkim. Najgorszy problem było znaleźć tą ambasadę, bo zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Ciężko było trafić. No, tak wygląda ambasada i reszta budynku w ogóle niczym się nie różni. Ani napisu żadnego i błądziłem trochę, ale dotarłem. No dobra, teraz do banku jeszcze muszę wpłacić te $130, a później wracam znowu do ambasady i mam nadzieję, że wiza będzie gotowa już. No dobra, pieniądze zapłacone, kwitek otrzymałem i teraz wracamy znowu do ambasady i tam mam nadzieję, że będzie finał już. A swoją drogą dobrze, że tej wizy nie ogarniałem od razu jak przyjechałem, bo byłem tak zmęczony po podróży, a więc myślę, że nawet bym tego nie załatwił. A tak to na spokojnie dzisiaj wstałem, poszedłem na same otwarcie o 9 i myślę, że te 2 godzinki, 2,5 optymalnie zamknę temat wizy. No dobra, jest moja ambasada, która tak naprawdę w ogóle nie przypomina ambasady, ale mógłbym szukać i szukać. A na lokalizacji podało inny adres w ogóle. Blisko, ale inny. I chwila prawdy teraz. Czekamy. Mam nadzieję, że się uda. A teraz kilka słów o wizie. Do niedawna załatwienie wizy do Afganistanu było dość skomplikowane. Trzeba było jechać do ambasady albo konsulatu. Od marca 2026 turyści mogą składać wnioski w pełni online przez platformę e-Afghans. Posiadacze e-wizy mogą wjechać do Afganistanu wyłącznie przez lotnisko w Kabulu. Przejścia lądowe nie akceptują jeszcze tego dokumentu przy wjeździe, choć opuścić kraj można już dowolną drogą lądową. No dobra, i pięknie mamy to. Mam wizę do Afganistanu, a więc cieszę się i teraz tylko udać się na granicę
czas operacyjny całego załatwienia wizy to zajęło gdzieś, nie wiem, 2,5 godziny, bo musiałem jechać jeszcze do banku, wpłacić, wrócić, ale w sumie byłem przed samym otwarciem, czyli gdzieś przed 9 już czekałem jak te emerytki, potem FZ. Pozdrawiam emerytki. Dobra, jeszcze chciałem wymienić ostatnie sumy uzbeckie na dolary, ale widzę tu bank zamknięty. Znaczy otwarty, ale przerwa na obiad. 13-14, a więc lipa. No, Paris. Paris? Ale Paris. Paryż. Dobra, takie rzeczy tylko mi mogły się zdarzyć, a mianowicie już przeszedłem w stronę uzbecką, już byłem po stronie afgańskiej, przeszedłem ostatni punkt i oczywiście nawet nie wszedłem do Afganistanu, bo zatrzymali mnie i spędziłem tu chyba 40 minut, bo oczywiście co zrobiłem? Zgubiłem paszport. No dobra, i powiem wam kilka słów, a mianowicie jeżeli chodzi o ten most, to został zbudowany przez Związek Radziecki i miał służyć transportu podczas wojny. Po przejściu przez most wchodzę do strefy przygranicznej i zarazem pierwszego miasta w Afganistanie, czyli Heiratan. To strategiczny punkt na mapie. To tutaj znajduje się jedyna sprawna sieć kolejowa w Afganistanie. Nie, muszę trochę ochłonąć, bo trochę się zestresowałem tym paszportem, bo już myślałem, czarne myśli miałem, że gdzieś tutaj wpadł do wody czy coś. Już mówię, nie no, znowu kolejny wyjazd i kolejny raz nieudany Afganistan. Ale nie, na szczęście się znalazł. Już nawet nie pytałem, gdzie był. Wydaje mi się, że w taksówce albo gdzieś dalej. Ale wykonali telefony i paszport się znalazł na całe szczęście. Ale mówię, przemaglowali mnie tam i spędziłem 40 minut dobre. I witam serdecznie. Zaczynam swoją przygodę w Afganistanie. I oczywiście nie szukam taksóweczki, tylko łapę stopa gdzieś po drodze. Mam nadzieję, że się zatrzyma ktoś. No, Mazar. Thanks. No dobra, ten był pełen cały, wypatruję jakiegoś tira. Bo nie ukrywam, że chcę na zachód dotrzeć do tego Mazar and Sharif i może być motocykl nawet. Dobra, muszę u ziomeczków wymienić pieniądze na szybko, chociaż żeby mieć coś do jedzenia. Proszę, jakie zajechane banknoty. O, MMA. Dobra, widzę, że Mazar and Sharif pokazuje prosto. A więc idę. Mam nadzieję, że zaraz coś złapię. Chociaż temperatura jest mocna, ale jestem tak podekscytowany tym wszystkim, że nawet zapomniałem o temperaturze i głodzie. Chociaż widzę, nic nie jedzie, ale zaraz może mi się uda złapać coś. Dobra, mam nadzieję, że ktoś się zatrzyma w końcu i złapie jakiegoś stopa, bo widzę, co chwilę ktoś podjeżdża, ale to z ciekawości patrzą, zawracają, zatrzymują się, ale ja nie mam pieniędzy. Muszę wymienić dopiero w Mazar and Sharif. Mazar? 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 O kurwa. Salam. Obecnie Dobra. Mazar and Sharif? Are you going? No? I'm going Drai. Three. Mazar, Kabul. To Mazar, okay? Okay. Chile gidiyor. I'm traveling. What's the name? Davut. Poland, Polsza. Poland. Polsza, nie. Po około 30 minutach czekania na stopa spełniło się moje marzenie. Mogłem w końcu podziwiać surowy Afganistan, którego widoki do tej pory widziałem tylko w filmach dokumentalnych na ekranie. Zatrzymał się kierowca tira, który jechał zupełnie gdzie indziej, ale i tak podrzucił mnie około 20-30 km bliżej miasta Mazar i od razu spotkałem się z pierwszą gościnnością. Mimo że wciskałem kierowcy pieniądze, to nie chciały ich widzieć. Złapałem transport, a więc koleżka podrzucił mnie do Mazar and Sharif, ale zajechany jestem mega. A mało tego, na postoju kupił mi napoje w postaci energetyków, jak to bywa w Afganistanie.
Bro, yeah? Dobra, złapałem pierwszego stopa, ale ziomek akurat jechał w drugą stronę, przeciwną niż ja, czyli nie jechał do Mazar Sharif, ale podrzucił mnie z 20 km, a więc teraz muszę złapać kolejnego stopa. Dobra, złapałem wariatów i można lecieć dalej. Dobra, znalazłem jakiś hotel, ale nie wiem, wariat mi prowadzi gdzieś, tylko najpierw cena, gościu. O. How much? O, sąsiad. Dobra, muszę wymienić gotóweczkę na szybko. Gdzie? 5,000. Okej. 5 gigabyte. Let Ok. me check. Okej. Just a minute. A how much? 5 gigabyte? I'm just checking. Okej. The internet, the packages. Okej. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie cofnę kijem Wisły. How much? 2000 Afghan is the last price. 4,000. Yeah. Yes. I understand. Okay. Thank you so much. And now I need your passport. Okay. Could you please give me your passport? I change dollars? Dollars. خارجيش ميمونة برموش تخبارات بيجا إن هذا فرق الله يدرب هو شباب. You're recording in a video. Photo. Video. Photo. Yeah. It's okay? No problem. A teraz kilka słów o samym mieście. Według aktualnych danych Mazar Sharif jest czwartym co do wielkości miastem w Afganistanie, po Kabulu, Kandaharze i Heracie. Leży na północ kraju i od zawsze był ważnym ośrodkiem handlowym oraz rolniczym. Większość turystów przyjeżdża tu głównie z jednego powodu – do błękitnego meczetu. To sanktuarium Hazrata Alego, jedno z najważniejszych miejsc religijnych w całym Afganistanie, ale o tym w dalszej części vlogu. Dobra, jeszcze pokażę wam moje wejście do hotelu. Tak wyglądało, trzeba było zapukać. A za drzwiami wiadomo kto siedział. Napiszę wam niżej. Mazar Sharif to nie jest jakieś przypadkowe miasto na pustyni. Te rejony to absolutna legenda dawnego szlaku jedwabnego. Dokładnie tędy przez stulecia przetaczały się gigantyczne karawany wyładowane chińskim jedwabiem, indyjskimi przyprawami i złotem. Kupcy z całego świata zatrzymywali się tutaj, żeby złapać oddech. Ten handlowy klimat czuć w mieście do dzisiaj. Ziomeczek się patrzy, a policjant mu spuścił powietrze. Załamany jest. Co tu się dzieje? A, buciki. Dobra, mogę lecieć dalej. Tu się nic nie zmarnuje. Buciki się naprawi elegancko. To proszę. Tak nie wolno. Bierz go. Bierz go. A to co widzicie to mury Balch w Afganistanie. 10 km potężnych glinianych wałów, które przetrwały ponad 2000 lat. To tutaj krzyżowały się szlaki jedwabnego szlaku, a miasto nazwano Matką Miast. Ja pokażę wam jak wygląda śniadanie moje w hostelu. Oczywiście na stole w każdej restauracji herbata darmowa i wrzątek, a więc można korzystać za darmo.
Dobra, jeszcze muszę do stroju afgańskiego wybrać kamizeleczkę, bo sobie upatrzyłem taką, tą beżową. Bo te to trochę jak stary dziad, ale przymierzymy, zobaczymy, czy będzie dobra. Zobaczcie, ile tego jest, do koloru, do wyboru. Każdy znajdzie coś dla siebie. Hello. Dobra, kamizeleczka kupiona, idę teraz odwiedzić, jeszcze szukam fryzjera. Mazar-e-Sharif odgrywało również ważną rolę w kolejnych wojnach w Afganistanie. Za czasów Sowietów był tu duży garnizon i baza lotnicza, strategiczny punkt na północy kraju. Natomiast w latach 90. to był jeden z głównych bastionów Sojuszu Północnego. W 2001 roku Mazar było pierwszym dużym miastem, które Sojusz Północny z pomocą Amerykanów odbił talibom. To był moment przełomowy, otworzyło drogę do kolejnych zwycięstw na północy. I znowu w sierpniu 2021 talibowie wzięli Mazar jako jedno z ostatnich dużych miast przed Kabulem. Dobra, w każdym państwie fryzjerek odwiedzony. Zobaczymy, co zrobią w Afganistanie. Dobra, fryzurka zrobiona, można lecieć dalej. This is the samples. You can choose. Can you recommendation color? गुलाम रंग बर्मा Rangish khoiro safed bus rango doshan The bright color is good for you. Skin is white, okay? Your skin is white. The bright color is good for you. Dobra, jeszcze szybko wpadłem do krawca, muszę wybrać strój, żeby nie rzucać się w oczy. I lecę dalej. Your size. Resolution point में normal باشه نه کوتاه نه دراز باشه. Sorry. It's the same. normal picture. چند سه تو example no مزار دقت دوران بس بيشتي بس check it bro. This is good. Yeah. It's okay. Tashakur. 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 Kiedy podróżuję, nie interesują mnie tylko atrakcje turystyczne i ładne widoki. Wprost przeciwnie, w każdym kraju, do którego jadę, staram się poznać jego prawdziwe oblicze, a to kryje się w codziennych problemach zwykłych ludzi. Właśnie dlatego w Afganistanie zamiast na punkty widokowe wybrałem się do szkoły na prowincji. Dobra, nie pojadę z pustymi rękoma, coś chociaż kupię dzieciakom jakieś drobne. Miałem kupić słodycze, ale kupię bardziej przydatne rzeczy, a mianowicie jakieś zeszyty, zabawki. Żeby też nie jechać z pustymi rękoma i nagrać materiał i wypad. To chociaż coś kupię. Niedużego, ale... W Mazar-e-Sharif przez aplikację Couchsurfing poznałem gościa, który na początku wydawał się w porządku. Zabrał mnie nawet do lokalnej szkoły, ale czar szybko prysł. Zaczęło się wyciąganie kasy za każdą drobnostkę i ciągle gadanie, że bez przewodników i permitów nigdzie nie wjadę. Salam alaikum. Money. This is the Okay. this is the glass. Yeah. Come on, bro. Yeah. A więc gość był chodzącą demotywacją. Na całe szczęście nauczyłem się w podróży słuchać samego siebie. I nawet jakby 100 osób mi odradzało, i tak bym to zrobił. A więc chyba był jednak motywacją dla mnie. Jak się później okazało, dałem sobie radę i bez problemów na pierwszy rzut przejechałem ponad 400 km motocyklem, którego wynająłem.
i na checkpointach nie było żadnych problemów. Ale też mam wrażenie, że nauczyłem się rozmawiać dziś z talibami, dla mnie byli nastawieni pozytywnie. Salam alaikum. You want to give him or Yeah. just filming? Okej, film, jest. Żyjemy w świecie, gdzie dzieciaki cieszą się dopiero wtedy, gdy dostaną nowego iPhone'a albo najdroższy gadżet. A tutaj zwykły zeszyt i długopis wywołują uśmiech, jakiego zresztą dawno nie widziałem. Przepaść i bariera między naszymi światami są po prostu ogromne. Mam jednak wrażenie, że wielu osobom u nas, i tym młodszym, i tym starszym, przydałaby się taka lekcja pokory. Jedna wizyta w takim miejscu, żeby na własne oczy zobaczyć, jak niewiele trzeba, by poczuć wdzięczność, jak bardzo nie doceniamy tego, co mamy na co dzień. Dobra, muszę się powstrzymywać trochę, żeby się nie rozpłakać, bo naprawdę smutny widok i daje do myślenia. Dziś edukacja w Afganistanie to jeden z największych problemów tego kraju. System jest w ruinie, brakuje doświadczonych nauczycieli, a dramatyczne zakazy uderzają przede wszystkim w dziewczęta, którym odbiera się prawo do nauki powyżej 6 klasy. Powstaje więc pokolenie, któremu po prostu zamyka się drzwi do przyszłości. Dobra, kolacyjka z ziomkiem, zaprosił mnie dzisiaj do szkoły, a więc zaprosiłem go też na kolację. Jak widać, strój przebrałem już. A teraz kilka słów o samym Błękitnym Meczecie. To absolutnie najważniejsze miejsce w całym Mazarze i jedno z najważniejszych w Afganistanie. Oficjalna nazwa to Rawza e-Sharif, czyli w tłumaczeniu Szlachetny Ogród. Większość ludzi wierzy, że właśnie tutaj spoczywa Ali, kuzyn i zięć proroka, dlatego to miejsce ma ogromne znaczenie religijne. Cała budowla jest pokryta niebieskimi kafelkami. Jak świeci słońce, to naprawdę wygląda to niesamowicie. W środku jest spokojnie, ludzie się modlą, odpoczywają, a ktoś czyta Koran. Dla wielu Afgańczyków jest to jedno z najświętszych miejsc w kraju, dlatego tak bardzo pilnują, kto wchodzi. No dobra, nie udało się w końcu wejść na meczet, bo byłem wczoraj, przedwczoraj nie udało się wejść, trzeba było mieć permity, a wiadomo kto mnie nie wpuścił. Mówię, dobra, to dzisiaj pójdę na patencie, założę chustę, strój afgański i wchodzę. No i się udało. Delikatna adrenalinka była, tylko teraz trzeba wyjść jakoś stąd. Nie ukrywam, że trochę się stresuję, ale dobra. Dobra, zatrzymałem się na szybkie jedzonko. Niezbyt dietetyczne, ale dobra, mało istotne. Ziomeczki przyszli zobaczyć mnie w całości. Ciężko było wstać. Przede mną teraz ciężka jazda motocyklem, a więc